Robiliśmy ostatnio leg obstruction i stop kicka, tak? Dzisiaj też będziemy korzystać z tych rzeczy, ale zrobimy to trochę od innej strony, zrobimy to od strony timingu, czyli to, co zawsze mówiliśmy, jeśli chodzi o obronę w Jeet Kune Do, 3 timingi, reakcja po ataku, czyli na drugi beat, reakcja w trakcie i reakcja przed, tak? Czyli before, during i after. I zaczniemy rozgrzewkowo od tej taktycznie najgorszej części, czyli tej, kiedy robimy kontrę na drugi beat. Najprostsza riposta, partner będzie robił prosty, my będziemy odchodzić z dystansu, zbijać i kontratakować jabem, tak? Czyli partner wchodzi, odchodzimy, bum, i kontratakujemy. Na nogach raz i odchodzimy. Możemy oczywiście to zbicie, czy nasz blok, naszą reakcję robić na różne sposoby, bo niekoniecznie to musi być odejście z catchem, to może być zejście lekkie w bok z parowaniem, to może być tylko i wyłącznie unik, ale to wszystko jest na 2 bity, tak? Jest jego akcja, moja reakcja i moja kontra, tak? Zawsze na 2. I tą najprostszą metodę, tak? Czyli odchodzę, hop i kontruję jabem. Między jabem a straight leadem, jaka jest różnica, to wiemy, tak? Jasne? Jedziemy. Teraz reakcja na drugie tempo, na drugi beat z wykorzystaniem leg obstruction, tak? Będziemy najpierw robili leg obstruction przednią nogą i w momencie, kiedy partner uderza, tak? Kopnięciem w kroczy, my robimy leg obstruction, to w momencie, kiedy wyląduje nasza noga z przodu, to w momencie lądowania środek ciężkości przechodzi na przednią nogę. Czyli jakby bardzo dobrą kontynuacją będzie podejście tylną nogą do kroku wahadłowego, do pendulum i skontrowanie na przykład hook kickiem, tak? Jakbyśmy to robili tylną nogą, to wtedy niekoniecznie, bo przy leg obstruction tylną nogą mamy środek ciężkości na tylnej nodze, kiedy będziemy lądować i wtedy lepiej będzie uderzyć ręką w odpowiedzi, tak? Ale na razie tylko izolujemy sobie tą pierwszą część, czyli partner będzie uderzał, my robimy leg obstruction, robimy raz, hop, bum i kontrujemy. Masz ochraniacz? Ok. Jeszcze raz, hop, lądujemy i od razu wchodzimy z kontru, tak? Jasne? Teraz leg obstruction robione tylną nogą i jak Bartek kopie, my robimy leg obstruction, to jak wyląduje na tej nodze, to siłą rzeczy ona będzie dociążona. I teraz, żeby zrobić to samo, co przed chwilą robiliśmy, bym musiał przenieść środek ciężkości na przednią nogę, żeby odciążyć tylną, żeby zrobić pendulum, żeby zrobić hook kicka na przykład, tak? Natomiast kiedy ciężar ciała jest na tylnej nodze, to mogę to wykorzystać do wybicia i na przykład zrobić straight leada, tak? Czyli partner robi kopnięcie, my robimy raz, lądujemy, bum i kontrujemy straight leadem. To jest cały czas na drugie tempo, na drugi beat, czyli po jego ataku reakcja, tak? Bo robię stop, hop i dopiero na drugie tempo robię swoją kontrę. Jasne? Działamy. Zrobiliśmy sobie 3 przykłady reakcji na drugie tempo. Teraz zrobimy sobie 2 przykłady reakcji w tempo, czyli na 1 beat, tak? Nieraz to się nazywa time hit, czyli uderzenie w czasie. Większość z tego jest zapożyczone z szermierki, tej strategii. W szermierce są takie bardzo 2 popularne. Jedna się nazywa Passata Soto i chodzi o to, że na razie Bartek się nie ruszaj, tylko wystaw rękę. Jak szermierz robi pchnięcie, to drugi szermierz schodzi w dół, tu, w tą stronę, tak? To jest Passata Soto. Drugie nazywa się Inquartata. Inquartata jest tutaj. Tego typu manewr, czyli zejście o 1/4, tak? Czyli jak on będzie robił pchnięcie szpadą, to ja unikam bardzo bliskim dystansie i robię swoje pchnięcie i to jest Inquartata. Passata Soto jest tutaj, tak? I teraz będziemy sobie zapożyczali i robili to zinterpretowane na walkę bez broni. Czyli w momencie, kiedy partner będzie robił atak przednią ręką, my będziemy sobie robili kontrę jabem na tułów, co jest takim bezpośrednim tłumaczeniem Passata Soto albo Passata de Soto. Zależy od tego, z jakiego źródła sobie będziecie czerpać wiedzę, to nieraz jest z D, a nieraz jest bez D w nazwie. Czyli jak partner robi uderzenie, ja robię uderzenie w tułów schodząc, tak? Czyli chcę zrobić jab, nie ruszę się, chcę zrobić jaba w tułów, z zachowaniem struktury, tak? Czyli kiedy mój kręgosłup pochyla się do poziomu, moja ręka uderza, moje ramię uderza w poziomie, tak? Schodzę, bum.
uderzam w tułów, tak? Czy ja będę szedł do przodu, czy będę to robił delikatnie, z takim tylko krokiem, żeby masę moją wprowadzić w ruch, to jest kwestia dystansu, zależnie od tego, jakim będzie dystans. Ale ogólnie rzecz biorąc, reakcja w czasie ma polegać na tym, że jak przeciwnik robi uderzenie, to w tym czasie, w którym jego uderzenie doszłoby celu, moje ma dojść celu, ale ja równocześnie wtedy mam zejść z linii jego uderzenia. Tak? Czy to będzie zejście z linii uderzenia, czy zbicie równoczesne, też może być zbicie równoczesne, tak? Ale mówimy teraz o szermierce i o Passata Soto. Tutaj nie ma żadnego zbicia, tutaj jest tylko zejście z linii, tak? Czyli Bartek uderza, my jesteśmy tutaj, tak? Uderza, bum. Zauważcie, że moja ręka tylna jest cały czas w tym samym miejscu, w którym była. Kiedy ja schodzę, jestem schowany za tylną ręką, tak? Ona nie jest tu gdzieś. Jestem tutaj schowany. Tak? I teraz będziemy w ten sposób się bawić. Partner będzie robił wejście, a my na jedno tempo. Jeśli nam się nie uda, bo nie zawsze się uda, to nie robimy czegoś takiego, że on uderza, a ja nie wyszło, tylko zawsze wtedy robię ripostę. Tak? Staram się, żeby wyszła Passata, jak nie, robię ripostę, jak się spóźnię. Tak? Próbujemy. Ok, czyli robiliśmy Passata Soto, które polega na tym, że nasza głowa i ciało schodzą w naszym przypadku na lewą stronę. Tak? Partner bije, a my schodzimy z linii uderzenia, idąc na lewą stronę. Natomiast teraz zmodyfikujemy inquartata z szermierki, które w szermierce jest takim wychyleniem i trochę, może nie pozbawianiem się z równowagi, ale w szermierce jest tak, że szpada robi swoje. Ja tak naprawdę chcę go trafić, niekoniecznie zważając, jaką pozycję ciała po tym trafieniu będę miał. Tak? Bo ja nie potrzebuję mieć aż takiej dobrej równowagi i stabilności, jak na przykład w jakiejś sztuce walki, która wykorzystuje uderzenia gołymi rękoma, gdzie chcę wygenerować energię, żeby go znokautować, to muszę mieć bazę odpowiednią. Natomiast w szermierce szpada robi swoje i dlatego inquartata jest takim ruchem, gdzie ja się wychylam mocno i tak naprawdę łapię balans tylną nogą. Tu jestem w takim wychyleniu na końcu, kiedy go trafiam, tak? W walce bez broni nie byłoby to zbyt rozsądne, dlatego jest wykorzystana ta sama myśl strategiczna, jednak jest to wszystko zmodyfikowane pod walkę bez broni. Robimy nic innego jak pivot step, tak? Jak partner robi uderzenie, my jesteśmy tutaj, tak? Czyli z tylnej nogi wyrzucam ciało, idę w linii 45 stopni przednią nogą, tylna noga robi łuk, tak? I chcę tylko skręcić, tylko pokonać 45 stopni. Nic, żadnego kąta większego mi nie potrzeba. I teraz moja ręka blokująca, ona może dla bezpieczeństwa, jak partner robi akcję, ona może dla bezpieczeństwa być tutaj. Ale jak zrobimy to dobrze w timingu, to nie jest to super konieczne. To jest taki margines bezpieczeństwa, tak? I teraz nasza przednia ręka może uderzać pod różnymi technikami. Może to być forward hook, może być straight lead, może być upward hook. Wszystko będzie zależało od tego, gdzie będzie otwarcie. Żeby było prosto dzisiaj na zajęciach, to będziemy robili straight leada po prostu, tak? Czyli partner robi uderzenie, my robimy straight leada z zejściem, tak? Zauważcie, że to jest bardzo blisko. Ja nie robię tego tam gdzieś. Ja chcę być jak najbliżej tego jego uderzenia, bo wtedy mam blisko do skontrowania. Im dalej odejdę, tym będę bezpieczniejszy, co prawda, ale będę miał daleko do niego i może nie uda mi się sięgnąć, tak? Czyli partner robi wejście, pam, ja wchodzę, schodząc z linii, tak? Wejście, hop, w ten sposób. Jasne? Działamy.